Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Cena gazu mocno spada. Gaz, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. Cena gazu mocno spada. Gaz, co dalej? Gdy zobaczymy na to, co się dzieje na rynku surowcowym w ostatnim czasie, można dojść do wniosku, że rynek dyskontuje ważne wydarzenia, które będą się działy w gospodarce, które mają miejsce teraz, czyli spadek globalnego popytu. Wycenia rynek potencjalne spowolnienie gospodarcze, być może recesję gospodarczą, ponieważ już praktycznie wszystkie składowe dotyczące rynku surowcowego zaczynają wykazywać, i to nawet głębokie, tendencje spadkowe, ale dzisiaj skoncentrujemy się przede wszystkim na rynku gazu ziemnego. Pierwszy wykres to jest wykres ceny gazu dla Stanów Zjednoczonych i widzimy, że od sierpnia cena gazu spadła już prawie o 50%, ale dla nas najważniejsze wydarzenie jest takie, że w ostatnich dniach doszło już do spektakularnego, bardzo dynamicznego pokonania ważnej średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Ta średnia, jak widzimy, na przestrzeni ostatnich 2 lat bardzo dobrze działała jako wsparcie za każdym razem, kiedy po jej przebiciu rynek próbował jakiejś korekty spadkowej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy naprawdę ta średnia bardzo ładnie działała, więc teraz w ostatnich dniach, kiedy ta średnia została bardzo dynamicznie pokonana, myślę, że zwiastuje to pogłębienie tendencji spadkowej, dyskontowanie czegoś mocniejszego, jakiegoś ważniejszego wydarzenia, który sprawi, że znacznie spadnie popyt na cenę gazu i oczywiście będzie miało to bardzo pozytywne konsekwencje w przyszłości na przestrzeni następnych kwartałów i miesięcy, zwłaszcza na perspektywy inflacyjne, więc oczekiwania inflacyjne z tego powodu powinny zacząć bardzo wyraźnie spadać. Ale jeszcze raz przypomnę, to jest wykres ceny gazu dla Stanów Zjednoczonych, ale mamy także cenę gazu w Europie. I na następnym wykresie, który jest w tle, jeszcze chciałbym pokazać, jak zachowuje się właśnie ta cena gazu w Europie. I tu także widzimy bardzo podobne zachowanie, chociaż w Europie dynamika kształtowania się cen jest zdecydowanie bardziej ostra niż to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Spadki są zdecydowanie mocniejsze niż 50% od swoich szczytów, które były ustanowione 2 miesiące temu, ale także moim zdaniem warto zauważyć, że i tu w ostatnich dniach pokonujemy średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym, czyli potwierdza się, że i gaz w Europie, tutaj na kontynencie, gdzie trwa wojna, gdzie trwa zwiększone zapotrzebowanie na gaz przed zimą, także dochodzi do spektakularnych wydarzeń, które będą miały znaczenie dla perspektyw inflacyjnych i mogą być pewnego rodzaju game changerem w perspektywach dotyczących wzrostu cen i oczywiście kształtowania się koniunktury gospodarczej. Dlatego spektakularny, bardzo mocny spadek ceny gazu, można mówić nawet o potencjalnym załamaniu ceny gazu, jest bardzo pozytywną informacją i jeżeli teraz w najbliższych dniach dojdzie do kontynuacji tej tendencji, zwłaszcza do spadku poniżej 100 euro, to oczywiście będzie miało to jeszcze bardziej pozytywne znaczenie. I proszę zwrócić jeszcze raz uwagę na to, jak bardzo te czynniki związane z węglowodorami przyczyniły się do wzrostu inflacji na przestrzeni ostatnich 2 lat. W 2020 roku cena gazu w Europie kształtowała się poniżej 10 euro, a w sierpniu tego roku była już ponad 300 euro, czyli widzimy, jaki jest gigantyczny, spektakularny wzrost i jak to bardzo mocno zaczęło rzutować na inflację w Europie, zwłaszcza tą inflację producencką, czyli tą inflację, którą obserwują przedsiębiorcy, firmy, przedsiębiorstwa. Więc taki bardzo mocny spadek, im oczywiście głębszy, tym lepiej, będzie wyraźnie i to w najbliższym czasie już odczuwalnie, zwłaszcza na inflacji producenckiej, będzie wpływał na to, żeby ta inflacja była hamowana, żeby była odwracana na tendencji i oczywiście im dłużej będzie się utrzymywała ta cena
gazu na takich poziomach, tym lepiej dla europejskiej gospodarki. A dlaczego? Ponieważ pojawiły się już bezpośrednio prognozy, które mówią, że jeżeli oczywiście cena gazu spadnie do poziomu 100 euro i będzie się utrzymywać na tych poziomach, bądź też na poziomach niższych, to jest bardzo prawdopodobne, że strefa euro uniknie recesji. I na tym wykresie, który jest zamieszczony w tle, bardzo dobitnie to widać. Ankieta Bloombergowa mówi jednoznacznie, że jeżeli cena gazu spadnie, to strefa euro uniknie recesji i być może indeksy giełdowe właśnie to teraz dyskontują. Być może to jest jeden z tych czynników, który sprawia, że indeksy giełdowe zaczynają się relatywnie lepiej zachowywać w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Warto sobie zapamiętać ten wykres, będziemy do niego wracać, będziemy także bardzo ściśle obserwować, jakie jest kształtowanie się ceny gazu w Europie, ponieważ nie tylko będzie miało to pozytywny wpływ na procesy inflacyjne, czyli na tłumienie inflacji, na odwrót tendencji inflacyjnych na tendencje dezinflacyjne, ale także dla wzrostu gospodarczego, ponieważ rodzi się naprawdę szansa, żeby europejska gospodarka uniknęła recesji. Myślę, że ten wykres, który jest w tle, bardzo jest ważny i będziemy do niego wracać. Jeżeli jesteśmy na rynku surowcowym, na węglowodorach, to patrzymy oczywiście także na ropę naftową. W tym wypadku ścierają się dwie siły. Pierwsza to jest to, że od listopada będzie cięcie produkcji przez OPEC+, a druga siła to jest ta, że Stany Zjednoczone poprzez zarządzanie swoimi rezerwami chcą doprowadzić do tego, żeby w dniu wyborów w Stanach Zjednoczonych za 2-3 tygodnie cena ropy naftowej była jak najniższa, tak żeby cena jednego galonu benzyny na stacjach benzynowych była jak najniższa. I oczywiście także pamiętamy jakieś ścisłe powiązanie średniej ceny ropy naftowej w danym miesiącu z inflacją w Stanach Zjednoczonych, więc także w tym wypadku zachowanie ceny gazu i zachowanie ropy naftowej będzie sprzyjało temu, żeby odwrócić tendencje inflacyjne na tendencje dezinflacyjne, żeby wyhamować wzrost cen, żeby zawrócić trajektorię inflacji ze wzrostowej na spadkową, więc cieszmy się, że takie zjawiska właśnie teraz występują. No i zobaczymy, jakie będą perspektywy na innych instrumentach, zwłaszcza tych instrumentach dłużnych, z powodu tego, jak zachowują się teraz surowce. I oczywiście wydarzenia, które mają miejsce na rynku surowcowym, odzwierciedlają te perspektywy, że rynek czegoś się boi spadku globalnego popytu i moim zdaniem to, że wczoraj doszło do wzrostu rentowności, spadków indeksów giełdowych, obaw znowu o to, że spowolnienie gospodarcze będzie jednak musiało być wydyskontowane, powodowało spadki cen miedzi. Obserwowaliśmy także bardzo wyraźne spadki ceny złota, ponieważ złoto nienawidzi, kiedy równolegle rosną rentowności amerykańskich obligacji i umacnia się amerykański dolar. Stąd też znowu jesteśmy oddaleni od poziomu $1680. Jeżeli te tendencje na amerykańskim dolarze i na rentownościach amerykańskich obligacji będą kontynuowane, to oczywiście czeka nas prawdopodobnie spadek poniżej $1600 i kontynuację ruchu w dół, a jak wiemy, będzie to także oznaczało, że jest potwierdzane wybicie dołem z dwuletniej formacji szczytowej, podwójny szczyt, a to zachęca do tego, żeby wieścić spadek nawet w rejon $1250–1350 w perspektywie następnych miesięcy. Więc naprawdę przed rynkiem złota wydarzenia, które będą rzutowały na trend w ujęciu następnych kwartałów. No i to wydarzenie, które prowadzi do tych dynamicznych tendencji, to jest zachowanie amerykańskich obligacji. Wczoraj już definitywnie rozstaliśmy się z poziomem 4%, rentowności idą w górę, hossa na rentownościach trwa, czyli bessa na cenach amerykańskich obligacji także trwa. Rentowności wyszły w górę, na poziom 4% prawdopodobnie będzie to oznaczało, że do decyzji Fedu 2 listopada będziemy bardzo mocno wyciskać rentowności w górę tych amerykańskich obligacji. Fed ma podwyższyć stopy procentowe nawet o 75 punktów bazowych, więc rynek będzie się pod to pozycjonował i oczywiście rentowności, które rosną, będą negatywnie działały na zachowanie zwłaszcza indeksów giełdowych rynków ryzyka, więc moim zdaniem zachowanie indeksów giełdowych, które wczoraj spadły, ale nie aż tak mocno, jednak sygnalizuje wrażliwość cały czas indeksów giełdowych
na wzrosty rynkowej stopy procentowej i że to jednak nie jest w cenach, pomimo tego, że rynek pieniężny, jak tu widzimy, już dyskontuje, że stopy procentowe na wiosnę 2023 roku sięgną 5%. To wcześniej nie było absolutnie wyceniane, a teraz na początku sesji europejskiej dzisiaj 20 października jest już wyceniane. Implikowana stopa procentowa, jak widzimy tutaj na tym wykresie, sięga już 5%. Dla strefy euro widzimy lekkie także wzrost implikowanej stopy procentowej. We wrześniu 2023 roku implikowana stopa ma wynieść 3,17%, ale wzrosty tej implikowanej stopy dla strefy euro nie są aż tak spektakularne jak dla Stanów Zjednoczonych. I oczywiście analogicznie, jeżeli jesteśmy na stopach procentowych, patrzymy, jak zachowują się niemieckie papiery. One nie odzwierciedlają jeszcze tak 1 do 1 zachowania amerykańskich papierów, ponieważ nie wyszliśmy nad te maksima, które były ustanowione na początku października. Dlatego poziom 2,40 jest teraz bardzo ważny, a dla Wielkiej Brytanii też implikowana stopa procentowa w tym wypadku spada, a nie rośnie. Pamiętamy, że jeszcze na przełomie września i października sięgała nawet ponad 6%, teraz jest nieco powyżej 5%. Natomiast oczywiście dysparytet między stopami procentowymi będzie faworyzował moim zdaniem funta brytyjskiego i widzimy właśnie na tym następnym wykresie, czyli cała krzywa dochodowości brytyjskich papierów, jak na przestrzeni ostatniego miesiąca przesunęła się w górę, wyceniając mocniejsze podwyżki stóp procentowych, większą, agresywną, bardziej jastrzębią politykę Bank of England. I jako, że jesteśmy w temacie rynków ryzyka, to indeksy giełdowe wczoraj spadki, ale moim zdaniem rynek spodziewał się mocniejszych spadków. Spadki były, natomiast skala była ograniczona, więc moim zdaniem w takiej sytuacji oznacza to, że rynek jednak wierzy w to, że ten poziom 3600 punktów może wywołać wzrostowy impuls, jakąś wzrostową korektę w perspektywie czwartego kwartału tego roku. Natomiast jednak wzrost tych rynkowych stóp procentowych sprawia, że niektórzy gracze pozbywają się akcji i być może tak będzie już w tym wypadku do decyzji Fedu, ponieważ wyjście nad poziom 4% na rentowności jest pewnego rodzaju game changerem, zmienia pole gry i jest negatywnym czynnikiem, który będzie wpływał na indeksy giełdowe. Gdyby było jednak inaczej, żeby te indeksy giełdowe rosły w perspektywie końca października, to byłbym bardzo zaskoczony i to byłby naprawdę sygnał potężnej siły popytu, siły byków i zachęta do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty. Jeżeli tak się nie stanie, będzie to zła informacja, natomiast coraz bardziej prawdopodobne jest to, że do końca października nie pokonamy ani wsparcia 3600 punktów. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega potężnie ważna średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, ani tego oporu w okolicach 3800-3820 punktów, gdzie mamy linię szyi w formacji podwójne dno, formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową. Czy po 2 listopada, po decyzji Fedu, rynek już będzie dyskontował bardzo bliski szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? Przekonamy się, jak to będzie. Natomiast wczorajsze wybicie rentowności moim zdaniem oddala perspektywę wzrostową indeksów giełdowych. Dzisiejsza sesja w Azji także jest tylko nieco pesymistyczna, nie przynosi nam jakichś dynamicznych, mocnych spadków, więc raczej cofnięcie się w Europie będzie skromne, nie powinno być jakieś mocniejsze. Giełdy papierów wartościowych w Europie zachowują się lepiej. Też jestem bardzo ciekawy, czy to właśnie nie jest efekt tego, że strefa euro może uniknąć recesji, to pomimo ryzyka geopolitycznego, czyli mówiąc w skrócie wojny, która musi być wyceniana przez różnego rodzaju klasy aktywów, przez różne instrumenty finansowe i w tym wypadku pamiętamy, że utrzymanie indeksu DAX nad poziomem 12 500 punktów faworyzuje zdecydowanie scenariusze prowzrostowe, nawet w krótkim terminie. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych moim zdaniem najciekawiej zapowiadają się te o wskaźniku wyprzedzającym koniunkturę, czyli Lay Index, godzina 16 to jest moment publikacji tego wskaźnika. Dlaczego on jest taki ważny? On jest publikowany w ujęciu miesiąc do miesiąca, ale dla nas najważniejsze będzie ujęcie rok do roku i ten wykres w tle bardzo dobitnie to pokazuje, ponieważ dane za sierpień pokazały, że ten wskaźnik przyjął dynamikę ujemną, minus 1 dokładnie procent, więc teraz każdy odczyt, który będzie potwierdzał
że ta dynamika jest ujemna, będzie oczywiście sygnalizował kierunek ku recesji amerykańskiej gospodarce i może być dyskontowany przez rynki finansowe, ponieważ za każdym razem, kiedy ta dynamika była ujemna i faktycznie zaczęło to dyskontować recesję w amerykańskiej gospodarce i ten wykres w tle radzę sobie także zapamiętać, bo on bardzo dobitnie to pokazuje. Odbicie od poziomu zeru w górę sygnalizowało spowolnienie gospodarcze, sygnalizowało tylko bardzo płytkie tendencje ku recesji, natomiast nie dyskontowało taką prawdziwą recesję, więc jesteśmy w bardzo kluczowym miejscu i jutro rano wrócimy do tego wykresu, pokażę jak to się dokładnie, jak się ten wskaźnik w ujęciu rok do roku zachowuje. Rynek oczywiście także jest pod wpływem tego, jak się zachowuje realna dynamika wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych, czyli spread między inflacją a dynamiką wzrostu wynagrodzeń. W tym wypadku presji na to, żeby konsumenci tracili swoją siłę nabywczą. Ten wykres pokazuje to zjawisko, które jest przez brytyjskich ekonomistów nazwane już kryzysem kosztów życia, więc widzimy, że żyjemy w historycznych czasach. Z innych danych makroekonomicznych o godzinie 14:30 poznamy wskaźnik Fed Philadelphia. Ma on znaczenie, ale myślę, że będzie przyćmiony wskaźnikiem Lei. I jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, to jeszcze poznamy dzisiaj inflację producencką dla Niemiec za wrzesień. W tym wypadku widzimy, że inflacja ma lekko spaść do poziomu 45,4%. Czy rzeczywiście już będziemy widzieć spadki cen gazu w inflacji producenckiej w Niemczech? Jestem bardzo ciekawy i oczywiście dzisiaj po południu do tego tematu wrócimy. Rynek ryzyka to także Bitcoin, ale jak widzimy tutaj zmienność jest już tak niska, tak bardzo zamiera, że mając doświadczenie na rynkach finansowych można spodziewać się wkrótce dynamicznego ruchu albo w jedną, albo w drugą stronę. Oczywiście moim zdaniem zwycięży koncepcja, która będzie generowała tendencje nie tylko na Bitcoinie, ale na wszystkich innych klasach aktywów związanych z ryzykiem. Jeżeli indeksy giełdowe pójdą w górę, rynek wybierze presję na globalny popyt, to Bitcoin pójdzie w górę. Będziemy świadkami dynamicznego ruchu wzrostowego. Natomiast jeżeli indeksy giełdowe zaczną dyskontować jednak negatywny scenariusz, czyli recesję, to w takiej sytuacji i Bitcoin powinien ruszyć w dół. Po prostu należy teraz czekać na kryptowalucie, na zmienność, na wybicie. A fakt, że ta zmienność jest coraz niższa, sygnalizuje intuicyjnie, że wybicie po prostu się bardzo zbliża. Rynek walutowy. Pierwszy wykres to zachowanie dolar indeksu, ale widać na tym wykresie falę Elliota. Ja osobiście z mojego doświadczenia ponad 20-letniego jestem przeciwnikiem teorii fal Elliota. Uważam, że się po prostu w praktyce to nie sprawdza, ale mogę się mylić. Oczywiście dlatego ci, którzy lubią falę Elliota, to mają zaznaczone, jak tutaj inwestorzy zakładają, co się teraz dzieje na tych falach Elliota. Kiedy zobaczymy na samego euro-dolara, to nie widać spadku poniżej poziomu 0,97, a to moim zdaniem jest sygnał jednak, że ta presja na amerykańskiego dolara już nie występuje w takiej skali, jak można byłoby się spodziewać z zachowania amerykańskich rentowności. I to jest jedno z ważniejszych obserwacji po wczorajszej sesji. Jak widzimy na parze dolar do jena, praktycznie dzisiaj będziemy testować psychologiczny poziom 150. Naprawdę to ma duże znaczenie, psychologiczny poziom oddziaływuje. Kontynuacja tendencji wzrostowej jest jednak faktem. Jeszcze raz przypominam, jen nie lubi wzrostu rentowności i kiedy to się nakłada jeszcze na wzrost amerykańskiego dolara, to widzimy, jak bardzo teraz dynamicznie rośnie para dolar do jena i na wykresie opcyjnym na mapie, heatmapie dotyczącej tego, jak rozmieszczone są różnego rodzaju wygasania instrumentów pochodnych na dolar jenie, widzimy, że nad poziomem 150 nie ma praktycznie żadnych większych opcji do wygasania, więc rynek jest czysty, nie ma pod co spekulować, gdyby rynek chciał. Dlatego w sytuacji, kiedy doszłoby do pokonania tego poziomu, to presja na kontynuację tendencji wzrostowej może jeszcze przyspieszyć. Taka moim zdaniem jest interpretacja tego wykresu. Rynek walutowy to także funt brytyjski, do którego wracam, ponieważ on cały czas krąży, lawiruje w okolicach ważnego poziomu 0,87, czyli osi symetrii horyzontu cenowego, który jest kształtowany na parze euro do funta brytyjskiego do 2016 roku.
czyli naprawdę jesteśmy w kluczowym miejscu. Rynek funta brytyjskiego będzie musiał wybrać, w którą stronę chce iść. Dysparytet generalnie 100% między strefą euro a Wielką Brytanią w ujęciu perspektyw na najbliższe miesiące faworyzuje funta brytyjskiego. No ale oczywiście rynek może wybrać w tym wypadku inny scenariusz. No i oczywiście na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ dzisiaj także będziemy świadkami kilku ciekawych publikacji dla Polski. O godzinie 10 poznamy produkcję przemysłową i widzimy, jak ona się będzie tutaj kształtowała. Ma być 8,8% wzrostu we wrześniu produkcji przemysłowej. Bardzo ważny wskaźnik dotyczący wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju. Za wrzesień będziemy go oczywiście porównywać do tempa wzrostu inflacji i oczywiście ta różnica także będzie pewnego rodzaju symptomem kryzysów kosztów życia w naszym kraju. Będzie o tym w popołudniowym materiale. Inflacja producencka w Polsce także za wrzesień sygnalizuje tworzenie się płaskowyżu inflacyjnego, inflacji producenckiej, jeszcze przypomnę, producenckiej, nie konsumenckiej. No i oczywiście w tym wypadku polskie aktywa, zobaczymy jak będą reagować, czy polskie obligacje będą dalej sprzedawane. Natomiast moim zdaniem to, że na podstawie ostatnich informacji nie osłabia się złoty, to jest dowód napływu do Polski kapitału zagranicznego. Złoty się praktycznie w ogóle nie chce osłabiać w formie dynamicznej. To odbicie jest po prostu jakby odbicie zdechłego kota na euro złotym, na dolar złotym. Bardzo trudno wrócić nawet nad poziom 4,90 na dolar złotym. To jest sygnał, że moim zdaniem rośnie presja na polską walutę. No i na końcu warszawska giełda, ponieważ wczorajsza sesja doprowadziła jednak do powrotu poniżej poziomu 1400 punktów, ale ten powrót, skala nie jest zbyt duża, więc w każdej chwili możemy nawrócić nad ten poziom, więc poziom jest cały czas w grze, a jego utrzymanie najlepiej nad poziomem 1420 będzie kluczowe, by wieścić, że popyt na ryzyko jednak atakuje warszawską giełdę papierów wartościowych, więc poziomy 1400 punktów i 1420, moim zdaniem ten poziom 1420 jest ważniejszy. Obserwujmy dzisiaj i jutro, jak będzie się kształtowało zachowanie indeksu WIG20 względem tych punktów odniesienia. Będziemy na to zwracać szczególnie baczną uwagę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj pięknego dnia i oczywiście gigantycznej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.